nadeszła pora, ażeby Dzieci Kukurydzy również miały swoje zgromadzenie, bo taki jest podtytuł oczywiście czwartej części filmu Dzieci Kukurydzy, Zgromadzenie. I muszę przyznać, że okej, rozumiem. Ja rozumiem, że jest to pierwsza część, no właściwie czwarta, ale pierwsza część, która nie jest kontynuacją. No gdzieś tam wiadomo, co było wcześniej, że gdzieś tam dzieciaki swoich rodziców i nie tylko potraktowały bardzo brzydko, ale tutaj totalnie jest wyjęte z kontekstu. I tak się zastanawiałem, ponieważ fabuła jest taka, że mamy dzieciaki w jednym miasteczku i nagle zaczynają chorować. Temperatura, te wszystkie klimaty oczywiście jest bardzo źle, po czym im to wszystko przechodzi, no ale zaczynają się rzeczywiście dziać dziwne rzeczy, bo dzieciaki w tym momencie już przeszły na mroczną stronę, na ciemną stronę mocy, przeszły na stronę tego, który kroczy między rzędami, tak to ładnie się rzeczywiście po polsku nazywa. No i muszę przyznać, że czwarta część, stwierdziłem, zobaczymy, skoro w inny sposób do tego potraktowali, to podeszli, to może rzeczywiście będzie to coś dobrego, coś sensownego, coś ciekawego. Oż jak bardzo się pomyliłem. Oj, rzeczywiście jak to było bardzo źle. Sam pomysł, można by powiedzieć, jest w miarę intrygujący, bo pamiętaj, że to jest kolejny film, który nie wchodzi już do kin, a na VHS-y. Tak, na VHS-y, bo to rzeczywiście było dawno temu, bo to 96 rok, DVD jeszcze chyba nie było, albo dopiero raczkowało. No, nie mówić oczywiście już o Disneyu Plusie czy o Netflixie w obecnym kształcie, rzeczywiście takim jak my to znamy teraz. Więc rzeczywiście chciałem zobaczyć troszeczkę inne podejście, wiesz, no ja wiem, i to zresztą samo studio powiedziało, że kolejne filmy były tworzone tylko i wyłącznie po to, bo trzeba było wziąć i odciąć kupony, ażeby mieć prawo do kontynuacji, no ale to się okazało, że pomysłu wystarczyło na, ja wiem, na 10 minut filmu, może na 5, przesadą, na 8,5. Na 8,5 minut filmu rzeczywiście wystarczyło tego pomysłu. Pojawia się w tym filmie Naomi Watts, rzeczywiście może nie debiutująca, a rozpoczynająca swoją karierę, bo przecież za ten film dostała zaledwie $5000, więc można byłoby powiedzieć, że to jest nic, że to jest na pewno bardzo mało. W każdym razie, jak sobie film poradził, nie mam pojęcia, bo oczywiście takich informacji nie ma, skoro film nie był w kinie, no to nie mógł zarobić. A jaka była sprzedaż VHS-ów, no to już rzeczywiście jest tajemnica tylko i wyłącznie twórców. Ale sam pomysł może by gdzieś tam się bronił, bo wiadomo, że takiego rodzaju produkcji nie oglądamy po to, ażeby jak najbardziej mieć jakąś wymyślną fabułę, wyszukane wątki akcji. No nie, tutaj ma się po prostu dziać, ma się lać czerwony syrop kukurydziany, nomen omen. A rzeczywiście tutaj nawet tego nie ma dobrze, ciekawie, fajnie przeprowadzonego, więc bardzo mi się to nie podobało, jestem bardzo tym zniesmaczony, dosłownie. Rzeczywiście, że to nie wyglądało fajnie. Straszyć, no nie, no ten film nie straszy, no to dajmy sobie spokój, nie róbmy z pogrzebu sobie jaj, bo to rzeczywiście twórcom chyba tylko i wyłącznie zależało na tym, dobra, zróbmy film szybko, zróbmy film tanio i rzeczywiście niech to będzie. No ktoś może powiedzieć, ale $5000, no tak, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że spokojnie mogłaby dostać dużo więcej. Pamiętaj, 96 rok, wtedy już aktorzy i aktorki zarabiały ogromne pieniądzury i można byłoby się fajnie pobawić. No ale nie jest tak naprawdę tajemnicą Poliszynela, że wiele znanych w tym momencie gwiazd zaczynało w horrorach, bo trzeba było gdzieś zacząć, a to zawsze była propozycja, tak, no wystarczy wspomnieć oczywiście Jennifer Aniston, co bardzo często robię, Johnnego Deppa, czy chociażby Charlize Theron, która debiutowała bodajże w trzeciej części Dzieci Kukurydzy, a nawet ją przegapiłem, mimo że kiedyś poczyniłem materiał o tym, że 10 gwiazd zaczynało w horrorach, a mniejsza rzeczywiście o większość. Muszę w tym przypadku bardzo zaufać i zgodzić się ze Stephenem Kingiem. W 2016 roku w wywiadzie dla Deadline Hollywood News Stephen King przyznał, że mógłby się obejść bez wszystkich kontynuacji Dzieci Kukurydzy. Chciałbym powiedzieć, ale przecież to jest zawodowiec, ale ten Stephen King to jest super facet, bo obejrzał wszystkie kontynuacje. Obstawiam, że nie. Obstawiam pewnie, że obejrzał może jedną, dwie. Potem może powiedzmy tę nową część, która wyszła jakiś czas temu, ale ten film zawodzi w wielu aspektach. Po pierwsze, mamy to, co już było wykorzystywane wiele razy w filmach, czyli podwójne obudzenie się. Wiesz, bohaterka się budzi, coś się dzieje, po to tylko i wyłącznie, żeby się obudzić powtórnie. I jeżeli to rzeczywiście nie byłoby tak często wykorzystywane, to byłoby super, a w tym filmie motyw snu, motyw rzeczywiście, że coś się dzieje w śnie, a potem się okazuje, że to jest na jawie, albo odwrotnie, no po prostu jest wykorzystywany aż do przesady i to naprawdę nie jest dobra sprawa, bo
jak mówię, nawet jeżeli nie masz świetnego scenariusza, nawet jeżeli no, nie masz wysokiego budżetu, wykaż się kreatywnością, pokaż coś ciekawego. Nie tak dawno oglądałem bodajże już 8. czy tam 9. część tejże serii i o ile film nie był najwyższych lotów, ale było kilka rzeczy, które sobie ładnie sobie wynotowałem i rzeczywiście można coś ciekawego. I tak patrzę, czy coś ciekawego, pozytywnego sobie wynotowałem tutaj i tak, jak najbardziej jest również taka rzecz. O niej oczywiście będzie za chwilę. Niestety film nie ustrzegł się ogromnej ilości bzdur. Nie będę oczywiście zdradzał wszystkiego, tylko powiem tobie tak, co za bzdura w scenie z whisky. Będziesz wiedzieć dokładnie, o co chodzi. Jeżeli było dane ci zobaczyć, to wiesz. I widać, że to było robione szybko, byle jak, po prostu, wiesz, tak jak filmy Patryka Wegi. Nie nadające się do niczego, ale może szkoły pójdą chociażby na ten film. No rzeczywiście nie udało się i tym razem. Możliwe, że akurat ten film, chociażby na przykład jak inna seria, czyli Władca Lalek, ma swoje zagorzałe grono wielbicieli, fanów, którzy nieważne co będzie, oni i tak pójdą zobaczyć ten film albo kupić tę kasetę, no bo to jest rzeczywiście taka seria. Może tak jest, ale akurat, jak to mawia Piotr Bałtroczyk, śmiem polimeryzować w tym aspekcie. Co podoba mi się, bo oczywiście taka rzecz w tym filmie musiała również się pojawić, jest trochę więcej informacji o chłopcu. O którym chłopcu? No oczywiście o tym. I to jest, wiesz, paradoks, że niby nie jest to kontynuacja, ale, no oczywiście, że tak, musi być ale troszeczkę jest nawiązań do oryginału. Pamiętaj, to jest wszystko na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Nie książki, nie opowieści, tylko po prostu opowiadania, krótkiego opowiadania, które się rozrosło aż do 11 części. Można? Oczywiście, że można. Skoro Peter Jackson mógł z 2,5-stronicowej bitwy 5 armii zrobić cały film, to czemu nie można rzeczywiście tego zrobić z opowiadania i 11 filmów? Pewnie, że można. Kto rzeczywiście zabroni. Ale nie jest to produkcja dobra. Oj nie, no taki mi przyszedł do głowy pomysł, że Dzieci Kukurydzy 4 Zgromadzenie to jest super film. Not. Oczywiście po angielsku byłoby to super. Nie jest to rzeczywiście super film, nie jest to rzeczywiście dobry film, nawet to nie jest przeciętny film. Jest to film słaby, który oglądają tylko i wyłącznie osoby, którym widzowie wybrali to w cyklu kultowe horrory. Tak, jak najbardziej. Albo zagorzali maniacy, fani, no już nawet nie Stephena Kinga w tym momencie, bo jak mówiłem wcześniej, z twórczością Stephena Kinga to ten produkt filmopodobny nie ma zbyt wiele wspólnego, a raczej fanatycy serii. Ja przyznam, że akurat w cyklu kultowe horrory często tak się zdarza, że widzowie mi wybierają jakiś film, jakąś serię do zrecenzowania, włączam i mówię, kurczę, popatrz, a ja to widziałem, ale to tak było z 20, 30, 40, tak zdarzało się, 40 lat temu, że widziałem tę, nie, 40 lat temu nie widziałem żadnego horroru, co ja gadam, 37 lat najwcześniej. 37 lat temu. W każdym razie taka sytuacja, że przypominam sobie, że tak na czasów VHS-a, kiedy to się szło do wypożyczalni do Toma albo do wypożyczalni Mirage, no to jak najbardziej kojarzę. Jeżeli chodzi o Dzieci Kukurydzy, nie. Za każdym razem jest to czysta karta, za każdym razem jest to produkcja, którą oglądam z zaciekawieniem, bo rzeczywiście nie kojarzę jej, nie znam i mam nadzieję, że może coś ciekawego się pojawi, że będzie więcej, wiesz, tak jak w Misiu, że będzie więcej plusów dodatnich niż ujemnych, że te plusy nie przysłonią wam minusów i tak dalej, dokładnie wiesz, o co chodzi. A tutaj niestety dostaję takie kwiatki, które ogląda się tylko się zastanawiam, kto to była ta wredota, która mi wybrała tę serię, tak się zdarza, czasami zresztą piszecie w komentarzach, stary, przepraszam bardzo, ale to ja. No to ja sobie zapamiętam naprawdę i będę rozliczał. W każdym razie, Dzieci Kukurydzy 4 Zgromadzenie to super film nie jest. Na pewno to nie jest super film. To jest film beznadziejny, jest to film bzdurny, który no, może poza delikatnym dopowiedzeniem mitologii naszego jednego z głównego bohatera, tego, który kroczy między rzędami, między łanami, między zbożami, aż nawet jeszcze sprawdzę jeszcze jaka jest oficjalna, tego, który kroczy między rzędami. Tak, the one who walks behind the row.
Może to jest ciekawe, ale poza tym nie. Nie, ten film nie działa jako horror, nie działa jako straszak, nie działa jako film, nie działa jako adaptacja twórczości Stephena Kinga. Więc oglądasz to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, więc nie mów to, że o patrz, Scrooge powiedział, że jest dobre. Nie, nie. I nie mówię tego z przekąsem, że to jest po prostu bzdura, ten film to jest zły, ten film jest totalnie nie nadający się do niczego, ale wybraliście, drodzy widzowie, abym omówił to w cyklu kultowe horrory, więc niestety musiałem się pomęczyć, wypić 2 hektolitry herbaty i jakoś to było. Ale, oczywiście, że ale, musi być zawsze jakiś ale na tej liście jest dużo więcej kultowych horrorów i dużo więcej jest takich, które mogę Tobie polecić, więc obejrzyj, bo warto.